Na Litwę dotarliśmy od północy, od strony Łotwy. Pierwszym miasteczkiem były Turmonty. To kiedyś z kolei była ostatnia polska stacja kolejowa przed granicą z Łotwą. Dzisiaj oczywiście to są tereny litewskie. Tutaj można znaleźć również cały czas ślady polskości, chociażby polskie cmentarze, ale również Polaków pamiętających jeszcze czasy II Rzeczypospolitej. My mieliśmy w takiej miejscowości Gajdy okazję porozmawiać z panem Florianem Szauksztetem, który wspominał, jak ta polsko, wtedy litewska granica przebiegała niedaleko od jego domu, choć w tej części Litwy Polaków jest znacznie mniej niż chociażby na Wileńszczyźnie, bo jednak tam na Wileńszczyźnie są miejsca, gdzie Polacy stanowią grubo ponad 50% mieszkańców. Tutaj to są raczej pojedyncze osoby. Choćby takie jak Zygfryd Binkiewicz, przewodniczący Polaków w mieście Wizegina. Wizegina to jest miasto bardzo specyficzne, bo ono zostało wybudowane w połowie lat 70. od zera na potrzeby powstającej wtedy ignalińskiej elektrowni jądrowej. Tam przyjeżdżali pracownicy i robotnicy z całego Związku Sowieckiego, także jest to w 100% ludność napływowa. Polaków jest tam około 10%, ale to też nie są tacy rdzenni Polacy, tylko właśnie ci, którzy przyjechali do pracy przy elektrowni. No i ta elektrownia jakby zdeterminowała trochę życie tego atomowego pogranicza. Elektrownia została zamknięta kilka lat temu, ponieważ jej wyłączenie tego reaktora było jednym z warunków sine qua non akcesji Litwy do Unii Europejskiej. Ten reaktor był wybudowany w takiej samej technologii jak reaktor czarnobylski, stąd obawy, że taka katastrofa mogłaby się powtórzyć. Choć decyzja wzbudziła bardzo wiele kontrowersji, ponieważ wskazywano, że nowe systemy bezpieczeństwa były tak skuteczne, że nie było potrzeby wyłączenia elektrowni i że to była decyzja po prostu polityczna. Tym niemniej dzisiaj jest to chyba pierwsza w historii elektrownia, która jest całkowicie rozbierana, że jest wyłączana i rozbierana, także gigantyczne przedsięwzięcie. No a sami mieszkańcy Wizegini trochę stracili sens życia, bo dla nich ta elektrownia była sensem życia, więc jest to zaginione w tych lasach, tych rubieży i Litwy, a kiedyś Rzeczypospolitej miasteczko, zamieszkane też w dużej mierze przez ludność rosyjskojęzyczną. Są też postrzegane przez Litwinów trochę jak taka rosyjska piąta kolumna, a i też wielu rosyjskich mieszkańców Wizegini nie darzyło nadmierną sympatią Litwinów, także takie miejsce, gdzie dochodziło i dochodzi do tych pewnego rodzaju napięć narodowościowych. Natomiast my tam trafiliśmy do bardzo takiego niezwykłego miejsca, takiej komuny hipisowskiej o nazwie Toczka, czyli po rosyjsku kropka. Cały jedna klatka schodowa w bloku została zaadoptowana na taką przestrzeń artystyczną. Tam każdy może przyjść, może tworzyć, malować, rzeźbić, grać na instrumentach, jakoś się realizować twórczo. No i to ma być takie miejsce, które szczególnie dla tych młodych ludzi, pozbawionych trochę perspektyw, staje się szansą na wyrwanie się z tej codzienności, bo jak mówi Alex, twórca Toczki, no właśnie wszyscy zachwycają się w cudzysłowie oczywiście, czasem wszyscy fascynują się Czarnobylem, no bo tam doszło do tej wielkiej katastrofy. Natomiast u nich ta apokalipsa była bardzo cicha. Po prostu ich świat się skończył z wyłączeniem elektrowni, wszyscy o nich zapomnieli. A co ciekawe, serial HBO Czarnobyl był kręcony w ignalińskiej elektrowni jądrowej, o czym prawie nikt nie wie, no bo wszyscy myślimy, że to że to był Czarnobyl, a tymczasem te zdjęcia były robione w Ignalinie. Także dziwne takie miasto, troszeczkę takie, powiedziałbym, takim posmaku miasteczka Twin Peaks. I dzisiaj, i kiedyś na rubieżach. No ale my nie tylko tą część Litwy widzieliśmy, bo dotarliśmy również tam, gdzie do tej Litwy, która rubieżami zdecydowanie nie była i gdzie zdecydowanie o Polaków nie trudno. Tak, i nie tyle nawet, że nie trudno o nich na miejscu, nie trudno o tych, co tam docierają. A docierają na różne sposoby. Niektórzy na przykład podczas pielgrzymki. Mieliśmy okazję uczestniczyć w pielgrzymce z Suwałk do Wilna, oczywiście do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pierwsza taka pielgrzymka odbyła się w roku 1990 w ramach podziękowania za pokonanie komunizmu, za uwolnienie od tego reżimu. Pielgrzymka ta nie tyle idzie przez samą Wileńszczyznę, co nawet idzie częściowo dokładnie po granicy II Rzeczypospolitej. Także stąd to miejsce
i to wydarzenie było również dla nas znaczące. W pewnym momencie podczas pielgrzymki pielgrzymi przekraczają z rzekę Mereczankę w miejscowości Orany, gdzie również odbywa się taka pamiątkowa msza na cmentarzu, gdzie są pochowani Polacy i Litwini, którzy walczyli ze sobą podczas walk właśnie w Oranach i potem po tej bitwie Polacy przejęli właśnie tę ziemię, także jest to też na pewno taki ważny element historyczny, który podczas tej pielgrzymki jest wspominany. Pielgrzymka przechodzi również przez miejscowość Ejszyszki, która prawdopodobnie jest najbardziej polską miejscowością, poza Polską oczywiście, gdzie może być do około 80% Polaków ją zamieszkuje. I takim trzecim, myślę, dosyć kluczowym punktem na trasie pielgrzymki jest miejscowość Koniuchy, gdzie doszło do wielkiego mordu litwińsko-sowieckiego na Polakach. I stoi taki pamiątkowy pomnik. Przy tym pomniku również odbywa się modlitwa. Jest to taki temat dosyć kontrowersyjny w tych relacjach naszych polsko-litewskich, ale punkt jest zdecydowanie zapamiętany na mapie. Natomiast należy też wspomnieć, że pielgrzymka jest... Na początku pielgrzymki jest niesiony oczywiście krzyż, ale również flaga Polski i flaga Litwy w ramach tego pojednania między Polakami i Litwinami, pokazania, że jesteśmy braćmi i jest zdecydowanie wszystko przedstawiane w taki sposób, żeby właśnie pokazać tą przyjaźń polsko-litewską, która jest bardzo, bardzo dla nas istotna. Oczywiście pielgrzymi ostatniego dnia, 10 dnia pielgrzymki, bo pielgrzymka trwa dokładnie 10 dni, docierają pod Ostrą Bramę, gdzie odbywa się uroczyste zakończenie pielgrzymki. Ja sobie tylko tak pozwolę jeszcze dodać, że takich miejsc, które mogą jakoś łączyć jest więcej, chociażby jeszcze w tej północnej części Litwy miejscowość Dukszty. Tam pochowani są żołnierze III Armii generała Rydza Śmigłego, którzy w 1920 roku zginęli w trakcie operacji wyzwalania Ładgalii, czyli części Łotwy zamieszkanej między innymi przez Polaków, ale też przez Łotyszy, częściowo przez Litwinów, wyzwalania z rąk Sowietów. I ten cmentarz został pięknie odnowiony, no a to był właśnie taki przykład walki za wolność waszą i naszą. Miejscem, które może wzbudzać więcej emocji jest niewątpliwie Zułowo. To jest miejsce narodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Zresztą w miejscu, w którym miała stać kołyska z malutkim marszałkiem, rośnie dzisiaj potężne drzewo. To jest chyba dąb, o ile się nie mylę. Ono zostało zasadzone jeszcze przed wojną. Także dla nas, Polaków, miejsce bardzo ważne. Oczywiście dla Litwinów bardziej kontrowersyjne. Postać Piłsudskiego jest w historiografii litewskiej oceniana generalnie negatywnie. Natomiast dzisiaj też to się zmienia, coraz więcej z tego dialogu, próby też spojrzenia litewskiej na postać Piłsudskiego z bardziej przychylnej perspektywy, także też cieszy, że są takie elementy łączące i tego pojednania można szukać, chociażby nawet we wspomnianych Koniuchach, bo to rzeczywiście miejsce bardzo tragiczne, ale tam podczas pielgrzymki, kiedy była modlitwa, kiedy były składane znicze, to cały czas była obecna flaga polska i litewska. Także myślę, że takie małe gesty są ważne. Zresztą też w takim pięknym duchu właśnie bez nienawiści opowiadała nam pani Stanisława Woronis 102 lata. 102 lata i w ogóle pamięć i sprawność umysłowa mam wrażenie lepsza od naszej, a przynajmniej od mojej. I ona przeżyła ten mord w Koniuchach. Zresztą udało jej się uciec. Prawdopodobnie jeden z tych partyzantów, po prostu dobry człowiek, powiedział, żeby uciekali, bo jego koledzy, ci partyzanci sowiecko-litewscy będą mordować. I ona dzięki niemu przeżyła, ale właśnie nie ma w sobie tej nienawiści, potrafi mówić o tych tragicznych wydarzeniach, a jednocześnie żyć tu i teraz, przeżyć te lata również z Litwinami. Także takie z jednej strony smutne, ale z drugiej dające nadzieję na pojednanie miejsca.